Cześć, witajcie. Przyszedł list, od kogo możecie zobaczyć własnoręczny podpis. Wiecie, co to? Araucaria. Sorkoska confusa. To nie mam pojęcia, co to jest. Będę musiał sprawdzić w internetach. Gablota śmierci. Jeden z tegorocznych moich projektów. Można powiedzieć, że zaraz na samym początku korony. Plan był prosty. Miałem trochę odpadów drewnianych i jedną szklaną szybę. I chciałem to po prostu spożytkować. No i przyszło mi do głowy, żeby po prostu zrobić taką gablotkę. Gablotkę na sadzonki. Wszystko było ładnie, pięknie. 2-3 tygodnie. Generalnie roślinki rosły, można powiedzieć, w zawrotnym tempie. Na noc ją zamykałem, rano ją otwierałem. Aż pewnego pięknego dnia, to znaczy nie, najpierw to nie był piękny dzień, to był raczej taki dzień, jeden z gorszych. Słońca nie było, troszkę deszczowo, aż nagle w pewnym momencie ja byłem zajęty jakąś inną pracą i wyszło słońce. W przeciągu godziny wszystkie rośliny, nasiona w środku, wszystko kompletnie się ugotowało. Potem zrobiłem pomiary temperaturowe przy słonecznej pogodzie i temperaturze około 40 stopni na zewnątrz. Tutaj w gablocie było około 60 stopni. Także ten projekt zaliczam do nieudanych i w każdym bądź razie, jeżeli nie macie jakichś systemów automatycznych, które Wam będą otwierać właśnie taką gablotę, czy wiecie, jak to jest, nie? Myślicie, że będziecie otwierać, ale albo jesteście w pracy, nie macie czasu, czy cokolwiek i po prostu w tym momencie cały wasz urobek z takiego właśnie urządzenia idzie po prostu precz. No, także to zaliczam do nieudanych eksperymentów w tym roku. Jeszcze się na coś samą gablotę wykorzysta, tylko nie wiem na co. To na razie nie mam koncepcji, ale coś mi przyjdzie do głowy, nie? W każdym bądź razie. Dlatego właśnie przy szklarni kładę taki nacisk, że dobrze, jeżeli w pewnym momencie jest jakaś osłona, czy też systemy automatyczne, które otwierają szklarnię, okna, powodują, że ta temperatura opada, wentylatory, cokolwiek podłączone do czegoś. No tylko wiadomo, że systemy elektryczne, jakieś automatyczne to też jest zawodne, nie? Jeden z moich znajomych na przykład ustawia temperaturę w szklarni w jakimś tam zakresie, a rano przychodzi i się okazuje, że ma 20 stopni nagrzane, nie? Tu zrobię zakładkę nieudane projekty i właśnie film z tego wrzucę do tej playlisty właśnie. No wiecie, jak to jest, nie każdy jest alfą i omegą i dopóki czegoś nie przetestuje człowiek, to po prostu nie wie, nie? Oczywiście można szukać jakichś informacji, no to zalecam jak najbardziej. Dlatego też robię ten film z tego względu, żeby inni ludzie nie powtórzyli moich błędów, nie? Także lepiej się uczyć na błędach cudzych niż na własnych, nie? Taniej kosztuje. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę, suba. Pozdrawiam.